No, te podstawowe pytanie właśnie, jak to osiągnąć, żeby akurat ta fuzja była udana? Czy już wiadomo, gdzie będą te centra kompetencyjne, bo to też się mówiło, że w poszczególnych spółkach grupy będą lokowane kompetencje produktowe. No też naturalnie wszelkie połączenia podmiotów to z jednej strony właśnie jakaś konsolidacja inwestycji, tak, czyli to, co pan tutaj już prezes Marciniak powiedział, że no nie ma sensu jakichś inwestycji realizować czy w Policach, czy w Kędzierzynie, jeżeli są te moce w Puławach, ale z drugiej strony też jednak jakaś konsolidacja zasobów, też zasobów kadrowych, więc też pytanie, czy też już wiadomo, jaka to będzie skala, jeżeli chodzi o jednak redukcję kadr. Pan prezes Jarczewski, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. No, ten proces to jest bardzo poważna sprawa. To jest naprawdę w skali europejskiej, światowej tworzy się w szczególności branż nawozowa gigant. I teraz do tego podchodzić trzeba bardzo ostrożnie. Dlatego podczas negocjacji z Tarnowem, podczas procesu, na bazie informacji, które mogliśmy się wymieniać, które mogliśmy prezentować lub publicznie wiadomych, doszliśmy do wniosku, że proces trzeba poprowadzić wtedy, jak będziemy mieli do siebie pełen dostęp informacyjny. W związku z tym wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy umowę konsolidacyjną, która zakłada parę elementów, podstaw dalszego funkcjonowania w zakresie organów korporacyjnych, w zakresie tworzenia planu konsolidacji, synergii, aby nie robić czegoś na bazie doświadczeń, bo każda grupa ma swoje doświadczenie konsolidacyjne, bo rutyna jest zawsze pierwszym grzechem głównym, bym powiedział, w procesach. Każda firma ma swoją kulturę lub subkulturę i trzeba je dokładnie zbadać, aby nie popełnić błędu i nie powielać tych samych wzorców, które nie zawsze muszą się udać. Dlatego dzisiaj nie możemy powiedzieć nic, gdzie, co i jak. Podczas negocjacji mieliśmy swoje spojrzenia, ale one były wymieniane na bazie tego, co generalnie wiemy, a chyba wiemy o sobie też trochę dużo, ale daliśmy sobie czas na to, żeby to wszystko spokojnie stworzyć, bo są trzy podstawowe elementy tego sukcesu projektu. Pierwszy to jest, co leży u podstawy każdego działania, to jesteśmy my, czyli ludzie. Zrozumienie projektu, celów, działań, miejsca każdego pracownika w tym procesie, to będzie klucz do sukcesu. Drugie, połączenie kilku organizmów w różnych miastach Polski zlokalizowanych, jak to pan prezes powiedział, każdy ten zakład właściwie jest podstawą funkcjonowania tych małych społeczeństw. Każdy ma swoje ambicje, pewne aspiracje. Trzeba popatrzeć na wszystkie wzorce, zrobić benchmarki i najlepsze rozwiązania promować w grupie. Trzecia rzecz, to te wszystkie działania, które będziemy robić związane z synergiami, z budową instalacji, to właściwie robimy, to jest działanie, bym powiedział, to są synergie, działania proste. Ja tu patrzę, po prawej stronie mojej mamy koncerny światowe. I teraz miarą sukcesu ludzi, którzy będą na tym proces odpowiedzialni, organizacji będzie to, ile będziemy w stanie za 2-3 lata generować projektów takich już z pogranicza XXI wieku. Wszyscy znamy koncern, powiem BASF, pierw mamy petrochemię, chemię. Dzisiaj mówimy, jak patrzy się, to jest budowa małych instalacji, średnich instalacji w Europie, które gdzie nie produkuje się produktów typu commodity. My takich produktów musimy generować za kilka lat 3 projektów, 3 do 5, żeby powiedzieć, że grupa jest grupą innowacyjną. Bo innowacyjność będzie miarą wartości tej grupy. Innowacyjność można mierzyć w różny sposób. Ilością patentów, ilością wdrożonych instalacji, ale na końcu tej innowacyjności będzie klient. Dzisiaj chemia europejska stoi przed wyzwaniem znalezienia sobie klienta docelowego. Bo jak tu wszyscy powtarzamy, trudno jest z klientem masowym konkurować na bazie tak niekorzystnych warunków kosztowych, społecznych, bym powiedział czasami socjologicznych i warunków, które sama tworzy sobie Unia Europejska. 2 lata temu wszyscy państwo wysłyszeliście, nie będzie przemysłu w Europie. Będziemy usługodawcami. Dzisiaj
Unia Europejska się obudziła i mówi, będziemy przemysłem. No, na bazie takiego działania nie można tworzyć trwałych, mocnych struktur ani podstaw do funkcjonowania społeczeństwa europejskiego. Dzisiaj w Polsce może będziemy dobrym przykładem na bazie tej grupy i bardzo się cieszę, że koncerny światowe również widzą tutaj i wiele korzyści w tworzeniu tak mocnego podmiotu, że na bazie tej grupy będziemy dawać również pewne światło funkcjonowania społeczeństwa europejskiego w zakresie nowoczesnego przemysłu. To, co mamy dzisiaj, musimy to usprawnić, zoptymalizować. To jest zadanie, bym powiedział, proste. Ale przed nami stoi inne. Za ile lat będziemy w stanie generować kilka średnich, małych projektów, aby już wyprzedzać Niemcy, Szwajcarię, już o Chinach to już nie mówię, Stany Zjednoczone. I teraz też nie może się Polska zamykać sama w sosie własnym. Ja pamiętam, byłem w Holandii parę lat temu i w tamtejszym wielkim koncernie chemicznym było ogłoszenie na drzwiach wejściowych. Jak powiesz nam, że jest jakaś osoba z wykształceniem chemicznym, która szuka może, która byłaby gotowa może zmienić pracę, damy ci kilkaset euro, dostaniesz kilkaset euro, chyba 300, 400. Jak ona przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną, dostaniesz 1000 euro. I to jest to. Polska również musi być przykładem, musimy trochę zmienić myślenie, otwartości i również szukania sobie partnerów nie tylko u nas, między nami, jak na tej sali, a również w świecie. Więc przed tym wyzwaniem stoimy. To jest może wyzwanie dla może nie całej generacji, ale nam czasu na to nie mamy, mamy kilka lat. I nas można będzie, no tak patrzymy na siebie, panie prezesie, daj Boże, abyśmy to zrobili, ale to jest to, przed czym stoimy i to jest właśnie to, czym jest dzisiejsze tworzenie takiego dużego koncernu. Zadanie pewno nie jest proste, no ale trzeba wierzyć w sukces. Dziękuję. Dziękuję bardzo.